Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować hummus z dyni. Jest bardzo prosty i smaczny przepis. Teraz mamy sezon dyniowy, więc pokażę, jak zrobić. Potrzebujemy jedną takiej średniej wielkości dynię. Ja będę robić około kilograma pire z dyni nasz hummus. Taką dynię przekrajamy na pół, wyciągamy pestki, możemy to zrobić przy pomocy łyżki, wyciągamy pestki. Jeśli ktoś chce, to można oczywiście takie pestki wypłukać i przeprawić, wysuszyć na patelni i można oczywiście takie potem sobie pestki zjeść. Więc wyciągamy pestki z dyni. To jest dynia piżmowa. Jeśli będziecie używać dyni takiej Hokkaido, to ona jest o tyle lepsza, że nie trzeba potem usuwać skórki. A tą dynię przygotujemy w ten sposób, że po wyciągnięciu pestek kładziemy taką dynię na papierze do pieczenia, kładziemy ją skórką do góry i wsadzamy do piekarnika na około 200 stopni i po prostu musimy ją obserwować. Gdzieś tak po 10-15 minutach, kiedy skórka będzie przybrązowiona, musimy po prostu dotknąć nożem, czy środek jest miękki. Jeśli jest miękki, to dynia jest gotowa. Wsadzamy. Oczywiście taka dynia potrzebuje trochę czasu i po upieczeniu potrzebuje być dobrze ostudzona do zrobienia naszego hummusu, więc ja przygotowałam już sobie taką dynię wcześniej. I tutaj pokażę, to jest właśnie już pire z dyni. Dynia po upieczeniu i po ostudzeniu wygląda mniej więcej coś takiego. I teraz właśnie taka dynia piżmowa, jednak ta skórka jest dosyć twarda i nawet po upieczeniu potrzebujemy oddzielić miąższ od skórki i sam ten miąższ używamy bez skórki. Jeśli używamy właśnie tej dyni Hokkaido, to możemy całą wrzucić do blendera, oczywiście bez pestek i ta skórka się zmiksuje tak, że będzie niewidoczna w hummusie. Tutaj moglibyśmy mieć taki efekt, że byłyby takie kawałki twardszej skóry w hummusie, no i to nie byłoby zbyt przyjemne, bo hummus musi być zmiksowany na jednolitą, gładką masę, więc tak właśnie przygotowane pire, to akurat będzie około połowa dyni, więc potrzebujemy taki właśnie pire. Przełóż sobie do blendera. I tak jak w hummusie potrzebujemy dodać cytryny. Cytryny dodajemy około 4 łyżek, więc wyciskamy cytrynę. Wyciskamy cytrynę i dodajemy około 4 łyżek. Raz, dwa, trzy, 4. To jest około połowy cytryny. Dodajemy ząbek czosnku. Jeśli mamy duży ząbek czosnku, to wystarczy taki jeden duży czosnek. Jeśli czosnek jest mniejszy, to możemy dodać 2. Też w zależności od tego, czy lubimy czosnek i jaką intensywność tego czosnku w hummusie chcemy uzyskać. Niektórzy lubią bez czosnku, można wtedy nie dawać czosnku. Dodajemy jeden duży czosnek. No i teraz przyprawy. Przyprawy dodajemy, ja dodaję pieprz cytrynowy, on ma fajny smak. Dodaję trochę pikantności. Można użyć też chili. No oczywiście dodajemy kumin. Kmin rzymski, też około jednej małej łyżki. Żeby podkreślić smak dyni, możemy dodać też na przykład małą łyżeczkę cynamonu. Ja akurat tutaj cynamonu nie dodaję.
Dodajemy sól, też około 1 łyżeczki. Dodajemy oliwę z oliwek, około 1 dużej łyżki. Ja tutaj naleję na około. I teraz wszystko miksujemy. Kiedy nasza dynia jest zmiksowana, musimy zobaczyć, jaka jest konsystencja dyni. Jeśli ta dynia jest ta papka jest dosyć wodnista, to nie potrzebujemy dodawać wody. Ale jeśli widzimy, że ta dynia jest taka bardziej sucha, to musimy dodać trochę wody. No i tutaj ja mam na przykład pół szklanki wody i to potrzebujemy mieć pół szklanki zimnej wody. I to właśnie w zależności też, jaką mamy tchinę. Teraz dodamy tchinę. Tutaj mam tchinę. Jeśli tchina jest bardzo gęsta, to musimy dodać tej wody. I tutaj ja dodam około dwie duże łyżki tchiny. Dwie duże łyżki tchiny. Oczywiście w zależności właśnie mówię, jak jest ta tchina, czy to jest jasna, czy to jest ciemna tchina, można dodać więcej. Więc ja na razie dodaję tutaj 2 duże łyżki i zobaczymy, jak się będzie miksowało, jaka będzie konsystencja. Więc na razie bez dodawania wody miksujemy i zobaczymy. W międzyczasie możemy uprawić sobie pestki dyni. Nasza właśnie tutaj dynia, humus nie potrzebował wody. Właśnie chciałam powiedzieć, że w międzyczasie do udekorowania naszego humusu można uprawić sobie pestki dyni, które są super smakują, jak są po uprażeniu i to jest świetna dekoracja do naszego humusu. I po prostu dajemy na suchą patelnię pestki dyni i podprażamy je. One tak trochę strzelają jak popcorn w trakcie prażenia i podprażamy je do one się robią takie brązowe i naprawdę dużo lepiej smakują takie podprażone. Więc nasz humus właśnie zobaczę, czy konsystencja jest odpowiednia. Wezmę tutaj zaraz zobaczę, czy właśnie jest konsystencja odpowiednia. Więc generalnie właśnie humus musi być jednolita masa, wszystkie produkty połączone. Taki właśnie gotowy humus przekładamy na miseczkę. I możemy go właśnie udekorować odrobiną oliwy. Właśnie tak. Możemy jeszcze posypać trochę kuminem. I właśnie pokażemy wcześniej pestkami dyni. I możemy to zjeść z sałatką, możemy z pieczywem. Bardzo fajne. Polecam. Dużo beta-karotenu. Teraz brakuje słońca, a dynia ma bardzo dużo beta-karotenu i naprawdę świetnie smakuje. Smacznego!